Cześć. Dawno nie nagrywałem. Powodów było kilka, ale główny był taki, że nie miałem czasu za bardzo łowić, więc tym bardziej nie miałem czasu, żeby cokolwiek nagrywać. O czym dzisiaj chciałem powiedzieć, poopowiadać, to moje przygotowania do wyprawy na sandacze. Tak? Dlatego jestem bardzo podekscytowany, ponieważ nie jest to łowienie na zawodach, które swoją drogą bardzo lubię, ale jakby na zawodach jest inne emocje, inne podejście, przygotowania. Tym razem będzie to czysty wyjazd rekreacyjny, co prawda tylko na 2,5 dnia, ale na moją ulubioną rybę, jaką jest sandacze, więc super. Co prawda ostatnio bywałem na sandaczach tutaj w Anglii, gdzie obecnie przebywam, ale no jest tutaj pewien problem taki, że są dosłownie 2 zbiorniki zaporowe, w których są sandacze, do których jest dostęp. Dodatkowo ten dostęp jest bardzo ograniczony, więc jest to zupełnie inna sytuacja niż w Polsce, gdzie zbiorników z sandaczami jest bardzo dużo. No ale coś za coś, tak? Tu w Anglii są tylko 2 z ograniczonym dostępem, ale są w nich ryby. Jest duża presja, więc te ryby nie są łatwe wcale do złowienia, bardzo się wycwaniły. Natomiast w Polsce jest ta wolność, tak? Możemy sobie łowić tu, możemy sobie łowić tam, do wyboru, do koloru, tylko problem jest taki, że prawie nigdzie nie ma ryb. Albo są to ryby tak zwane dla miejscowych, czyli jeśli bywasz często, mieszkasz blisko, to jesteś w stanie poznać te drobne niuanse, kiedy to jest sandacze, w których okresach, w jakich godzinach, na jakie przynęty itd. Wtedy zaczyna się jakieś tam łowienie, tak? Ale gdy nie masz tego czasu za dużo, albo mieszkasz daleko, jest to problem, tak? No, z czego to wynika? Z prostej przyczyny. W Polsce presja jest duża i niestety większość ryb jest zabijana. No ale to temat rzeka i go nie zaczynamy. Wróćmy do moich przygotowań i gdzie się wybieram. Więc tak naprawdę lecę do Polski, do kolegów, którzy odbierają mnie z lotniska, wsiadam do nich w auto i jedziemy na ryby. Co jest w tym fajne, to że jak zawsze wybieram na sandacze, mam mnóstwo sprzętu. Sam czasami potrafię zawalić cały samochód pod dach. A tutaj, no w samolotu nie będę mógł wziąć za dużo, więc musiałem ograniczyć bardzo sprzęt. To jest dosłownie to, co zamierzam mieć ze sobą. Nie biorę bagażu dużego worku, tylko biorę taką tubę, która ma chronić wędki. Dosłownie 2 wędki biorę, 2 kołowrotki. W tą tubę też wrzucę zawinięte parę haczyków, parę ostrych rzeczy, których nie mogę wziąć ze sobą do bagażu podręcznego. I może jakieś ubrania, których nie owinę wędki, co ograniczy, co jakby odciąży mój bagaż podręczny, plecak, do którego wezmę sobie troszkę przynęt. Co biorę ze sobą? Zacznijmy od wędek. Łowisko. Pytałem się kolegi, jak głęboko będziemy łowić i tak dalej. Powiedział, że między pewnie 4 a 10 metrów, więc nie potrzebuję ciężkich wędek, więc zdecydowałem się na 2. Jedna to mój ulubiony Fenwick World Class, który opisywałem na swoim blogu. Nie będę go rozpoczynał. Każdy, kto chce zobaczyć, przeczytać coś tutaj więcej, może wejść na bloga. Jest to świetna wędka, do 18 gram. Obsłuży też buki 25-gramowe, ale to już traci się komfort, więc dla mnie to będzie 10, załóżmy 20 gram, taki przedział. No i druga wędka, którą niedawno wygrałem na zawodach, jest to wędka zbudowana w pracowni Sparta Rods na blanku Qualia. Nie znam tych blanków, więc jest to zupełnie moje nowe doświadczenie. Z takim dziwnym uchwytem. Jest to uchwyt zwany delfinem. Staje się dość popularny w Polsce. Podobno trzeba się do niego przyzwyczaić. Moje pierwsze wrażenie, bo robiłem to wędką 2 razy. Pierwszy raz czułem pewien dyskomfort. Ręka nie była przyzwyczajona, teraz jest przyzwyczajona do tego typu uchwytu. I o ile faktycznie czucie było genialne, to bolał mnie trochę nadgarstek. Na drugim wyjeździe było znacznie lepiej, więc zobaczymy, jak będzie dalej. Blank jest to 7-stopowy, jest opisany do 10 funtów i też 18 gram, ale jest delikatniejszy od Fenwicka, więc to będzie wędka
do troszeczkę delikatniejszych przynęt, ale też spokojnie obsługuje nawet główki 20-gramowe, aczkolwiek pełen komfort jest, przypuszczam, przy takich ciężarach jak 15 gram, 12. Też bardzo przyjemna wędeczka, sam blank, bardzo czuły. Widzę tu tuby. Co dalej? 2 kołowroty. Nic specjalnego. Ze zdjętymi szpulami. Tak, to jest Sauber, który też opisywałem na blogu. Bardzo zacny, toporny, ale zacny kołowrotek. A to jest Shimano Stradi, które zakupiłem chyba bodajże 2 lata temu. Jeden, potem drugi. I świetnie mi się sprawdzają, jestem bardzo zadowolony, ale jeszcze ich nie opisywałem. Pewnie niedługo wrzucę jakąś recenzję na bloga. Czemu pozdejmowane szpulki? Odpowiedź jest prosta, aczkolwiek zaskakująca dla niektórych. Na niektórych lotniskach, ale chyba tylko w Polsce, przy kontroli, przy security check potrafią się przyczepić do żyłek i do plecionek, traktując je jako niebezpieczne narzędzia. Nie wiem co w nich niebezpiecznego, ale nie chcę zostać pozbawiony plecionki podczas kontroli bezpieczeństwa, więc po prostu szpulki wrzucam do tuby. A kołowrotki wezmę do podręcznego. Co dalej? Selfie stick. Nie tyle do robienia selfie, co bardziej do nagrywania filmików. No i pudełko z gumami. Liczę na to, że koledzy mnie wspomogą kogucikami, gumami i tak dalej, no bo tego mam całą szafę i nie będę tego targał. Postanowiłem wziąć po prostu parę gumek, których może na miejscu nie będą mieli, a które lubię albo chcę sprawdzić. Może pokażę parę ciekawych rzeczy. Jedna to są tego typu raczki, które były moim odkryciem jakieś 10 lat temu. Od tamtej pory na nie łowię. Czasami się sprawdzają, czasami nie. Nie jest to przynęta, która działa zawsze, nie na wszystkich wodach. Coś takiego. Jest to Ripper produkowany przez firmę Conger, a tak naprawdę to jest podróbka, nie pamiętam jakiej firmy, ale zupełnie innych Ripperów, bodajże ze Stanów, które kiedyś udało mi się kupić i później niestety przez to, że zapomniałem nazwy, nie byłem w stanie ponowić tego zakupu, a świetnie mi się sprawdzały. Jak się okazało, Conger robi prawie identyczne podróbki, które do tej pory nie działają, ale to może kwestia koloru, może dnia, nie wiem, zobaczymy, popróbujemy, może tym razem będzie lepiej. Co więcej, wziąłem, chyba jedna mi została, Ripperek Savage Gear, dość popularny obecnie, dużo osób na nie łowi. Nic specjalnego, ale działa. Nowa rzecz, którą niedawno zakupiłem. Strasznie mi się te gumki podobają. Są to gumki Westina. Shattis bodajże nazwa. Podobają mi się strasznie te kolory. Parę razy próbowałem łowić na nie okonie. Na razie nie połowiłem, ale jak to z przynętami, czasem się sprawdzają, czasem nie. Trzeba trafić odpowiednie warunki. Nieśmiertelne, albo tak, nieśmiertelne. Jak one mają? Kajtechy. No tak, kajtechy, które przeżały już trochę w pudełku i już nie śmierdzą. Nie wiem, nie robi mi to różnicy. Zastanawiam się, czy rybą robi jakąkolwiek. Parę małych szadów relaksa, które potrafią zaskakująco być skuteczne przy łowieniu całkiem dużych ryb, które są dosyć wybredne albo żerują na jakimś małym narybku. W zasadzie w miarę wszystko, nic tu bardziej silnego nie ma. Za to też wziąłem parę gum większego kalibru, wielkie, duże jaskuły i duże Rippery. To są dosłownie kilka sztuk, jak już naprawdę będę zdesperowany. To wiadomo, tak naprawdę na sandacza wcale nie trzeba stosować takich bardzo małych przynęt.
są mi, że on zdecydowanie woli walić w tak duże gumy. No ale oczywiście te gumy są troszkę za duże do tych wędek, które wybiorę ze sobą, ale przypuszczam, że koledzy będą mieli na łódkach troszkę grubszy kaliber, więc zawsze będę mógł pożyczyć i tutaj się przyzbroić. Nie zabieram ze sobą główek, tu już uzgodniłem z kolegą, że będę mu je podbierał po prostu, no bo to jednak waży, do podręcznego nie mogę wziąć, a nie chcę je składać do tuby. No i co jeszcze? No to już ubrania praktycznie pozostały do spakowania, tak? Czyli coś przeciwdeszczowego i tak dalej. Chyba tyle. Następne nagranie prawdopodobnie już na miejscu. Więc do zobaczenia nad wodą.